very happy today to tell you about Christmas celebration. So I have a very special presentation for you. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam taką wyjątkową prezentację dla Was na temat obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. At the very beginning I will introduce the agenda of the presentation, więc na początku chciałabym przedstawić przebieg tej prezentacji. So first point is the overview, kilka ważnych punktów. Second one is origins of Christmas, pochodzenie Świąt Bożego Narodzenia. Third point is about Saint Nicholas. Trzeci punkt mamy o Świętym Mikołaju. Czwarty, Christmas Days, czyli o najważniejszych dniach Bożego Narodzenia, 24, 25 i 26 grudnia. A little bit about Christmas food, co nieco na temat świątecznych potraw w Wielkiej Brytanii, głównie w Anglii oczywiście, and Christmas carols i o kolędowaniu. Więc na początek kilka najważniejszych informacji. As you all know, as you all celebrate Christmas on 25th of December and is regarded both as a sacred religious holiday and a worldwide cultural and commercial phenomenon. Więc w ogóle świętowanie Bożego Narodzenia jest uznawane jako święto religijne, ale również jest to światowy i komercyjny fenomen. Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus of Nazareth as a spiritual leader whose teachings form the basis of the Christian religion. A więc chrześcijanie obchodzą Święta Bożego Narodzenia jako rocznicę narodzin Jezusa z Nazaretu, który był, jak wszyscy wiemy, duchowym przywódcą i którego nauki są bazą dla religii chrześcijańskiej. Popular customs include popularne obyczaje w Święta Bożego Narodzenia to exchanging gifts, wymiana prezentów, decorating Christmas tree, ozdabianie choinki, attending church, uczęszczanie do kościoła, sharing meals with family and friends, więc dzielenie się posiłkami z rodziną oraz przyjaciółmi, and of course waiting for Santa Claus to arrive. I oczywiście wszyscy czekamy na Świętego Mikołaja. Now a little bit about the origins of Christmas. Teraz co nieco o pochodzeniu Świąt Bożego Narodzenia. So the centuries before Jesus, early Europeans celebrated light and birth in the darkest days of winter, so they could look forward to longer days and extended hours of sunlight. Więc wieki przed narodzinami Jezusa wcześniejsi Europejczycy świętowali światło i narodziny dłuższych dni, więcej godzin światła. I różne narodowości, różne plemiona miały różnych bogów. Na przykład in Scandinavia the Norse celebrated Yule, w Skandynawii mieli Jula. In Germany people honored the pagan god Odin. W Niemczech ludzie czcili pogańskiego boga Odyna. In Rome there was a holiday called Saturnalia, and it was held in honor of Saturn, the god of agriculture. W Rzymie było to święto Saturnalia, które było obchodzone, aby uczcić boga Saturna i był to bóg rolnictwa. And the story of Saint Nicholas. So where does he come from? Święty Mikołaj, skąd on pochodzi? So the real Saint Nicholas lived in Turkey and he was a bishop of the Turkish town in Myra in the early 4th century. Więc święty Mikołaj żył w Turcji i był biskupem miasta Myra we wczesnym IV wieku. He gave away all of his
inherited wealth and traveled the countryside, helping the poor and sick, and he became known as the protector of children and sailors. Więc święty Mikołaj oddał swój cały majątek, dobrobyt biednym i schorowanym. Podróżował również po świecie, aby pomagać słabszym, uboższym od siebie. I jest znany jako opiekun dzieci i żeglarzy. Saint Nicholas is a very hard-working saint. Święty Mikołaj jest bardzo ciężko pracującym świętym. And apart from being the patron of children, he is also the patron of merchants, scholars, and mariners. And he is reputed to be able to calm storm and rescue sailors. Święty Mikołaj jest również patronem kupcy, handlarzy, uczonych i mówi się, jest uznawany jako człowieka, jako święty, który ma umiejętność wyciszania burzy i ratowania żeglarzy. And a few words about the Christmas day. So Christmas Eve is celebrated on the 24th of December. Więc tak jak we wszystkich krajach na świecie, 24 grudnia jest to Wigilia Bożego Narodzenia. In England, there is a less emphasis put on Christmas Eve than in other countries, and much more is made of Christmas Day and Boxing Day. W Anglii mniejszy nacisk kładzie się na Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, natomiast większy kładzie się na 25 oraz 26 grudnia. On Christmas Eve, families enjoy carol singing, they go to midnight church services, and they go out to the pub. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia rodziny śpiewają kolędy, chodzą na pasterkę i również spotykają się z przyjaciółmi w pubach. Night time on Christmas Eve is a very exciting time for young children, because it's the time when Santa or Father Christmas comes. And for him, they hang up stockings and afterwards they go to sleep. Więc noc wigilijna jest szczególnie ekscytującym czasem dla dzieci i jest to czas, kiedy przychodzi święty Mikołaj i dla niego dzieci rozwieszają swoje skarpety i czekają, aż przyjdzie. Idą dzieci spać i prezenty są odpakowywane dopiero rano. So on the 25th of December, unpacking presents takes place in the very morning. A więc samego rana, jak dzieci wstają, to wtedy mogą znaleźć swoje podarunki. And the 26th of December is traditionally a time to give gifts to tradesmen, servants and friends. Natomiast 26 grudnia, the so-called Boxing Day, nazywany takim dosłownym tłumaczeniu dniem pudełkowym, jest dniem, aby dzielić się upominkami i prezentami z przyjaciółmi. Kiedyś byli to handlarze bądź służba w bardziej zamożnych miejscach. And a few words about Christmas food. Więc teraz troszeczkę tradycji związanej z jedzeniem. So nowadays, if you sit down with a typical British family on Christmas Day, the starter is probably going to be prawns or smoked salmon. Więc dzisiaj, jeżeli zasiedlibyśmy do stołu z typową brytyjską rodziną w Święta Bożego Narodzenia, jak na taki starter, początek, zostalibyśmy prawdopodobnie poczęstowani krewetkami lub wędzonym łososiem. Okay, so the turkey is also usually served with vegetables, including the devil's egg, Brussels sprouts, roasted parsnips and stuffing with gravy sauce.
a więc indyk jest również podawany z warzywami. Są to kiełki, pasternak i taki dosyć mocno tłuczący, tłusty sosik. All this is followed by Christmas pudding. W tego wszystkiego mamy podawany ten świąteczny pudding, which is a rich fruit pudding served with brandy sauce or brandy butter. I jest to taki owocowy pudding podawany z sosem lub masłem z brandy. I ostatni punkt naszej prezentacji, Christmas carols. So Christmas carols have their roots in medieval England when minstrels traveled from castle to castle. Today we would call them carolers. Więc kolędy bożonarodzeniowe mają swoje korzenie w średniowiecznej Anglii, kiedy to duchowni podróżowali z zamku do zamku, a dzisiaj nazwalibyśmy ich po prostu kolędnikami. In addition, poor people in England would go whistling. They would bring their mugs to the door of rich houses, hoping for a share of the whistle bowl. The drink in the bowl was called lambswool. It was a brew of hot ale with sugar, eggs, spices and roast apples floating in it. A więc tutaj taka ciekawostka, mnie to dosyć zainteresowało. Ponieważ ubodzy mieszkańcy Anglii tego dnia chodzili tak zwany whistling, chodzili ze swoimi kubkami, pukając do domów bogatych osób, a prosząc ich, aby podzielili się swoim napojem whistle. I to był taki napój piwny z cukrem, jajkami, przyprawami i pieczonymi jabłkami, które pływały w tym napoju. Dokładnie nie wiem, jak to się przyrządzało, but I think it's quite interesting. Ale myślę, że jest to dosyć ciekawe. Today, carolers generally collect money for charity. Dzisiaj przede wszystkim kolędnicy zbierają pieniądze na różne działalności charytatywne. That's all. I wish you all very Merry Christmas and a Happy New Year. I hope that you've enjoyed a few things that you wouldn't learn at school. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt, spokojnych, rodzinnych. Mam nadzieję, że przedstawiłam Wam kilka ciekawych informacji na temat Świąt Bożego Narodzenia.